Witam wszystkich na kanale Przygody Starskiego. Witam. Zabrałem dzisiaj żonkę do lasu. Przyjechaliśmy na grzybobranie. To jest taka nasza tradycja, że co roku sobie na jesieni przyjeżdżamy z żonką, bierzemy dzień wolny od pracy i zbieramy wspólnie grzyby. Jak widać, ja mam na dzień dobry jednego grzybka, żona już ma 2 grzybki. I co? Zaczynamy challenge, kochanie. Zaczynamy. Weszliśmy w krzaczki, po maślaczki. Nie, jednak nie. Jest tylko podgrzybek. W takim małym zagajniku, gęstym, ludzie nie chcą wchodzić, moczyć się od gałęzi mokrych. No i przez to omijają takie oto grzyby, proszę bardzo. Jaki ładny. Też coś znalazłaś? Tak. Jedziemy z żoną praktycznie obok siebie, w odległości kilku metrów. I patrzcie, ja już tutaj zapełniam powoli dno koszyka. Jest tu następny. I tutaj jest mały następny. I tutaj mały następny. Mam 3 z jednego miejsca. A żona mi mówi, że ona nic nie może znaleźć. No to ja nie wiem, jak ona patrzy. Szukaj dobrze, to znajdziesz. O, jest. Jest jeden. Jest drugi. I jest tam trzeci. Dzisiaj już jest wyjątkowo chłodno. Para z ust leci, ale fajnie, że słoneczko przygrzewa. To trochę tak upiększa ten dzień i umila spacer po lesie. I tutaj właśnie sobie rośnie taki ładny podgrzybek. O, piękny. O, ten to jest w ogóle bajka. Pokaż go tak ze słońcem. No świetny. Taki młody las, ale atrakcyjnie wygląda, bo jest dużo mchu. Ładna ściółka jest, dlatego jest atrakcyjny dla mnie. Jest ładny podgrzybek jeden i tutaj jego mały braciszek obok. Zdrowy. Dwa kroki dalej jest kolejna sztuka. Raz, 2, 3 kroki dalej jest następna sztuka. Ale eleganckie grzyby. Jest taki malutki, malutki. Piękny, samotny, tak rośnie. O. Ale spojrzałam dalej, patrzę, są 2. A jeszcze spojrzałam tam i są one. O, patrzcie. Tego nie widziałam, a tamte widziałam. Oprócz tego grzybka i tych 2 patrzę, a tu chyba cała rodzina jest. Zobaczcie. Kolejne są. Z liściem na głowie. Wszedłem w zupełnie nową lokalizację. Nigdy nie byłem w tym lesie, ale się opłaca tędy iść, bo jak już się trafi grzyb, to taki. Tak dla porównania dłoni. Jeszcze dzisiaj nie trafiłem ani jednego robaczywego. Wszystkie są zdrowe i zobaczcie, koszyczek jak się ładnie zapełnia. No podoba mi się. 1, 2, 3,
4 sztuki. I co? I na razie to wszystko. Wzdłuż drogi w takim młodym lesie. Pięknie się świeci. Błyszczy w promieniach słońca. Nawet nie odszedłem nigdzie dalej. Jestem w tym samym miejscu. Bo grzyby rosną jeden po drugim. Tylko po prostu się odwróciłem w drugą stronę. Jeszcze tutaj popatrzę. Może będą kolejne. A tak na chwilę obecną mam z jednego miejsca ile sztuk. Jest kolejna. Oj, kapelusz mi się urwał. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do koszyka wrzuciłem chyba 3 czy 4 i tutaj odłożyłem sobie 3, czyli 14, 15 z jednego miejsca. Kolejne, małe, bo małe, ale są. Proszę bardzo. Ładne. Tu jest, o, bliźniaczek. A tam dalej widziałam następnego. Jest tu. Super. Puk, puk, halo. Panie Grzybku, idzie pan ze mną. Elegancki. I tutaj 2 kolejne. Ładny grzyb. Jedzie jakaś maszyna do wyrębu drzew. Jeden i drugi. Jeszcze w lesie nie widziałem, żeby rosło sobie drzewko pigwowe. Poczęstuję się, będę miał do herbaty. Ale kwaśnica. Ale do herbaty będzie dobre. Zabieram. O, w tych liściach to słabo widoczne. Zobacz, kochanie, jakie jest. Widzisz? Rodzinka. Widzisz jeszcze, czy nie? Czy tylko te 3? Chyba tylko te 3. Hop, do koszyka. Pokaż, co ty tam masz. No też bardzo ładne uzbierałaś. Nawet z takimi grubymi nóżkami. Wszystkie zdrowe bez robaka? Nie, chyba nie. Chyba nie ma robaka. No to super. Tylko spójrzcie, jakie miejsce znaleźliśmy.
To jezioro widziałem tylko na mapie, a nie sądziłem, że tak łatwo do niego można dotrzeć. Spróbuję podejść bliżej tego zbiornika i wam pokażę, sam zobaczę. Poszedłem obejrzeć tylko piękne jezioro. Wracam i czuję piękny zapach. Co robisz, kochanie? Nie widzisz? Widzę, smażysz kiełbaskę. Śniadanko. I co to będzie z tym kiełbasą? Jajecznica na kiełbaskę. Ja cię dziękuję. 10 jaj wzięła. To jakaś zupa będzie. Zupa jajeczna. Już głodny jestem na sam widok. Jajecznica już się ścięła, można wcinać. Kanapka z jajecznicą. Pamiętacie z dzieciństwa? Na bułkę się kładło zamiast wędliny, zamiast sera, taką o jajecznicę. Smacznego, kochanie. Dziękuję, wzajemnie. Dziękuję. Ja zaraz naleję herbatkę i wcinamy. I żona już wcina taką pyszną kanapeczkę właśnie z jajecznicą. Herbata owocowa z figwą, którą wcześniej zebrałem. Bardzo dobrze się komponuje. I jest i moja kanapka. Jak za czasów dzieciństwa. Pycha. Najlepiej smakuje w doborowym towarzystwie, na łonie natury. Jak człowiek zmęczony jest po kilkukilometrowym marszu. Ale herbata pyszna, ta pigwa świetnie się komponuje. Żona pokroiła trochę do tej herbaty. Dodaje takiego kwaskowatego smaku, pycha. Ale dobrze wszystko smakuje. Kto ma chęć, to zapraszamy. Jeszcze ostatni rzut okiem na ten piękny zbiornik wodny. My już jesteśmy po jedzeniu, spakowani, miejsce posprzątane. Tak wyglądają nasze zbiory dotychczasowe. Żony wiaderko, mój kosz. Idziemy dalej w poszukiwaniu przygód, w poszukiwaniu grzybów. Tutaj za chwilę ten zbiornik wodny się kończy, obejdziemy go i o ile to pozwoli droga, jeśli nie będzie zalana, to przejdziemy między dwoma zbiornikami, bo za tym jeziorem jest jeszcze kolejny zbiornik wodny, jeszcze większe jezioro. Nie traćmy czasu, idziemy, bo o tej porze roku słońce szybko spada w dół, no i nie zostało nam wiele do zmierzchu, może ze 2 godziny mamy, a do samochodu jest przynajmniej 5 km. No i tutaj po obwodzie tego zbiornika, jak idziemy, pojawiają się grzyby. No jakbym się nie wyłączał z kamery i tak tutaj łaził, to bym, patrz, mam kolejny, to bym tutaj nagrał taki film przyrodniczy za 2 godziny. Bym w jednym miejscu tu krążył i krążył i bym co chwilę się schylał po grzyba. Krążył i
Tutaj mam 2 grzyby. Bardzo słabo je było widać, ale jakoś je naszedłem akurat. A powiem wam taką śmieszną historyjkę. Rozdzieliłem się z żoną na 2 strony drogi, żeby no, nie wchodzić sobie w paradę. I żona szukała na swoim miejscu tam grzybów, ja szukałem swoich. No i po pewnym czasie, jak żona zapuściła się w las, w głąb lasu, bo tak ją kierowały grzyby, które cały czas zbierała do koszyka, no tak ją straciliśmy siebie ze wzroku i ze słuchu. Nawoływania nic nie dawały. Dobrze, że jest telefon komórkowy, no i się dzwoniliśmy jakoś. Uratowałem żonę, bo już by pewnie zaraz tam płakała, że dziki ją zaatakują. Teraz moja wersja. Wcale mnie nie uratował, tylko mnie zostawił. Krzyczałam, już płakałam i dostałam SMS-a. Trudno, znajdę sobie nową. Ty świnio jedna. Musiałaś mnie wygadać? O, patrz, i ty masz tutaj, a ja mam tutaj. Pokaż. No, takie same praktycznie. Ale trafiliśmy na polanę grzybów. Już włożyłem 5 do koszyka. Żona pewnie niewiele mniej. I tu są następne. I to wszystko, ten mech pod trawą. Ile znalazłaś? I tak ja wygram challenge. Nie dam ci wygrać. Nie dam ci wygrać. Pokażę ci, gdzie raki zimują. Wróć, gdzie pieprz rośnie. Okej, zadzwonimy. No i tutaj jesteśmy na szczycie właśnie tego jeziora. Obchodzimy je, na razie droga jest, także idziemy. Też takie masz? Jak ja? O nie, zacząłem się chwalić, a ten już jakiś spleśniało ma nogę. Dobra, ten to jeszcze jest taki nieduży, ale ten jest większy. Kurczę, też chyba będzie jakiś zmurszały. Takie miękkie strasznie są, bardzo nasączone. Ale nie są spleśniałe. Co mi tu podbierasz, co? Łotrze. Ahoj, podgrzybki. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. I żona mi podbiera następny. Zmrowiła się i łazi za mną. Patrzę, jest jeden samotnik, ale to była zmyłka, bo jest drugi. Ale słuchajcie, to jeszcze nic. To dopiero jest rodzinka. Widzicie? Jak nie, to już idziemy do niej. Zobaczcie. Cudne. No i jest sukces. Udało się znaleźć te drugie jezioro, ale widzę, że tutaj z tej strony nie ma żadnego podejścia do niego. Jak przy tamtym jeziorku doszedłem do lustra wody, tutaj nie ma nic. Może z innej strony byłoby dojście, ale ja nie dojdę do niego. A jednak udało się dojść do tego jeziora jeszcze raz, zupełnie z innej strony i widzimy je z innej perspektywy. Jeszcze żabę natrafiłem. Niesamowicie piękne to jezioro. Zakaz kąpieli, zakaz wędkowania. Jest to rezerwat przyrody. I bardzo dobrze, więcej takich miejsc nieskażonych przez ludzi. Natura żyje sama dla siebie.
Nikt jej nie zakłóca. Pięknie. Spójrzcie, świeże tropy są. Tu wszędzie świeże ślady. Przed chwilą widzieliśmy olbrzymiego łosia z wielkimi łopatami na głowie. Olbrzymi. Z daleka go widziałem. To z daleka wyglądał większy jak koń. Zatrzymał się dostojnie, popatrzył na nas i uciekł. No, wielki. To są maślaki. Na pierwszy rzut oka z daleka myślałem, że to jest podgrzybek, a to są maślaki. Skórka ładnie schodzi. Od góry jest taki obślizgły i od spodu taka błonka jest, ale to tylko przy tych młodszych maślakach jeszcze jest ta błonka. Później ona pęka i zanika. W tym miejscu byliśmy z żoną kilka dni temu. Dokładnie na tych brzozach siedzieliśmy, jedliśmy jedzonko. No i wróciliśmy po kilku dniach sprawdzić, czy grzyby odrosły, czy pojawiły się nowe. I pojawiły się. Jest maślak, ale nie jeden, bo tu jest drugi, trzeci z dziurką na wylot, ale nie jest zepsuty. I maślak numer 4. Pięknie. Bardzo lubię maślaki w zupie grzybowej. One mają to coś, tą śliskość taką, która w zupie fajnie smakuje. Pozdrawiam wszystkich serdecznie oglądających, wszystkich grzybiarzy. A film dedykuję osobom, które lubią konsumować grzyby, ale z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w grzybobraniu. To dla Was te widoki i te grzyby. Leżące gałęzie, próchnica i te sprawy. I mam takiego ładnego, zdrowego, pachnącego podgrzybka. Chodź do koszyczka. Puk, puk. Wstajemy. Kolejny śliczny podgrzybek. Tutaj już jest koniec lasu. Wyszliśmy przez drzwi do lasu na zewnątrz. Podsumowanie, krótka piłka. Koszyk mój, wiaderko i torebka żony. Zwycięzca jest jeden. Dziękuję. Do widzenia. Szachmat. Na dzisiejszym grzybobraniu zrobiliśmy 22 340 kroków. Spaliliśmy 991 kalorii. 13 km przez 3,5 godziny. To tak mniej więcej, chociaż byliśmy dłużej, ale to pewnie w zależności jak łapało sieć. No i to jest taki wynik. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić miły komentarz, lajka i subskrypcję, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału. Dziękujemy za wspólny spacer. Pozdrawiamy i zapraszamy do następnego razu. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia. Pa.